Nie umiem zrozumieć, w czym gorsza jest na przykład głowa od brzucha, że brzuch badamy, a głowy nie. Później słyszycie, że ktoś z waszego otoczenia miał tętniaka, który pękł nagle, ale nie miał wcześniej robionego rezonansu czy angiorezonansu. Nawet Słowacja robi od nas znacznie więcej badań rezonansem na osobę. Cześć pacjenci! Prawdopodobnie większość z was miała w ciągu życia zrobione choć raz USG jamy brzusznej albo miała zbadaną krew. Ale pytanie do was, drodzy pacjenci, kto z was miał przebadaną głowę? Obawiam się, że prawie nikt. No chyba, że miał już groźne objawy. Napiszcie proszę w komentarzach, kto z was miał zbadaną głowę, a kto nie. Jestem ciekawy, ile osób miało. Nie umiem zrozumieć, w czym gorsza jest na przykład głowa od brzucha, że brzuch badamy, a głowy nie. Nie wiem, może nie warto działać prewencyjnie, bo lepiej się leczyć. Część osób może sobie myśleć, że nie badamy głowy, bo wiąże się to z emitowaniem promieniowania jonizującego, które jest dla nas szkodliwe. Tylko że na przykład rezonans magnetyczny go nie emituje. Jego użycie jest dla pacjentów bezpieczne i moglibyśmy z niego korzystać, mieć przebadane głowy i skuteczną prewencję, ale nie mamy. Później słyszycie, że ktoś z waszego otoczenia miał tętniaka, który pękł nagle. Ktoś niestety ma guza czy ropień, ktoś stwardnienie rozsiane czy niedokrwienie mózgu, ale nie miał wcześniej robionego rezonansu czy angiorezonansu, po których można byłoby zareagować szybciej. A wspomniane choroby moglibyśmy wykryć na wczesnym etapie. Moglibyśmy, ale nie możemy. I pewnie zaraz mogą pojawić się komentarze tłumaczące, dlaczego nie możemy. Że na przykład rezonansów mamy za mało, że lekarzy obsługujących rezonanse mamy za mało. Ale moim zdaniem problem też leży gdzie indziej. W tym, że pacjenci nie mają wystarczającej siły głosu i wiedzy. Bo gdyby mieli, to cały system nie zastanawiałby się, czy jest sens spełniać potrzeby pacjentów, tylko ewentualnie w jaki sposób je spełnić. Przecież jest to bardziej niż oczywiste, że powinniśmy inwestować w profilaktykę. Przecież wiadomo, że głowa nie jest w niczym gorsza na przykład od brzucha i też trzeba mieć ją zbadaną. Przecież wiadome jest, że to badanie głowy jest korzystne dla pacjentów, jeśli chodzi o wczesne wykrywanie chorób, które często długo nie dają objawów, jak na przykład tętniaki. Sprawdźmy więc, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o dostępność rezonansów w Polsce. Według raportu WHO z 2022 roku Global Atlas of Medical Services Polska ma jakieś 9,25 urządzenia do rezonansu magnetycznego na 1 000 000 mieszkańców. Dla porównania Japonia ma 55, USA 40, a Niemcy 34. No dobra, ale ktoś może powiedzieć, że to są kraje, do których nie mamy się co porównywać. Po pierwsze, uważam, że musimy się porównywać do najlepszych, bo w każdej ważnej dziedzinie życia, a taką jest ochrona zdrowia, powinniśmy dążyć do bycia najlepszym. Po drugie, nie tylko kraje, o których wspomniałem wcześniej, mają więcej rezonansów od nas na 1 000 000 mieszkańców. Kolejne to na przykład Słowacja, Chile, Litwa, Łotwa, Estonia. Okej, ale ktoś może znowu powiedzieć, że liczba maszyn do rezonansu magnetycznego jeszcze nic nie oznacza. Challenge accepted. W raporcie OECD Health at Glance 2024 możemy sprawdzić, że w Polsce wykonuje się 59 badań rezonansem na 1000 mieszkańców, a średnia unijna to 86 badań. Jesteśmy więc daleko z tyłu. W Hiszpanii, kraju o podobnej liczbie mieszkańców, które jest tylko kilka miejsc wyżej pod względem PKB na osobę niż Polska, robi się prawie 2 razy więcej badań rezonansem magnetycznym, bo 114. Więc nie mówmy, że się nie da, bo nawet Słowacja robi od nas znacznie więcej badań rezonansem na osobę, więc na pewno się da. Można zadać więc pytanie, to jak mamy to zrobić? Odpowiem. Należy znacząco zwiększyć wydatki na profilaktykę, ale temu poświęcony będzie osobny odcinek. Zakładam, że bardzo się zdziwicie, gdy dowiecie się, ile jako państwo wydajemy na programy profilaktyczne finansowane przez NFZ. PS. I znowu, tak jak w przypadku dostępu do aptek, jesteśmy podzieleni na Polskę A i Polskę B. Tym razem osią podziału jest zasobność portfela, gdyż na szczęście są opcje na szybkie badanie głowy. Jednak dotyczą one prywatnych usług. Można odnaleźć placówkę, która wykonuje rezonans i wykonać badanie głowy bez skierowania w dosłownie kilka dni, choć później możecie znacznie dłużej poczekać na opis. Usługa jest jednak płatna i kosztuje średnio między 600 a 1000 zł.
Ci, którzy mają takie pieniądze, mogą mieć zbadaną głowę, bo w odróżnieniu od tomografu nie jest potrzebne skierowanie. Można przyjść prawie z ulicy i mieć wykonany rezonans. Musicie jednak pamiętać, że gdyby potrzebne było zastosowanie środka kontrastowego, należy być do tego wcześniej przygotowanym. Między innymi wymagane jest sprawdzenie poziomu kreatyniny we krwi. Jednakże większa część naszego społeczeństwa nie może sobie na taki wydatek pozwolić. I tu widzę kluczową rolę dla naszego systemu, aby to wyzwanie zaadresować i zwiększyć wydatki na profilaktykę i realnie zainwestować w nasze zdrowie na szeroką skalę. Tak, żeby nie było konieczności wydawania coraz większych sum na leczenie, a zamiast tego pacjenci mogli utrzymać samych siebie w zdrowiu poprzez badania profilaktyczne. Jeżeli podobał Wam się odcinek, zasubskrybujcie kanał i dołączcie do nas. Zachęcam Was również do przesyłania nam Waszych historii związanych z ochroną zdrowia, gdyż być może niektóre z nich będą tematami kolejnych odcinków. Do zobaczenia!